Dobry wieczór Państwu, witamy serdecznie na Widzewie, tym razem w wersji online. Jest ze mną Tomas Pereiry, który przedstawi sposób swojej pracy, rzeczy, które zostały wdrożone w tym okresie. Powiemy więcej na temat metodologii szkolenia w Widzewie, przede wszystkim pracy z trenerami, ale też problemy, które w tej pracy trenerskiej się pojawiają i na które z naszej perspektywy należy zwrócić uwagę. Tomasz będzie mówił po angielsku, dlatego ja będę tutaj tłumaczył jego wypowiedzi. Zachęcamy również do zadawania pytań na YouTubie, Facebooku i na Twitterze, korzystając z hashtaga P138 oraz na Widzewie. Tomasz, are you ready? Yes. No to zaczynamy. Edukację trenerów, funkcjonowanie Tomasa Pereiry w Akademii Widzewa, budowanie środowiska nauczania w celu rozwoju najlepszych trenerów w Polsce. So first of all, thank you so much to Widzew TV to invite us to be here. And I think the first question that all of you might be asking, maybe not with these words, but it's what the fuck is this guy here? Why is he in Poland and why is he in Widzew? And what he is doing here in the club? So we are going to talk about this a bit forward. So just to introduce myself, you can press. Pierwszą kwestią, którą należy postawić i zadać sobie pytanie, to co Tomas Pereiry robi w Widzewie i jak to się stało, że w tym Widzewie się znalazł. So you can Yeah, so this is my curriculum, so my background. These are the clubs that I had the pleasure to work for, and this is just an introduction because I don't like to talk much about the past because the focus is here and now. I don't know if you want to. Tutaj widzimy doświadczenie Tomasa w pracy. Jak widać, jest ono międzynarodowe. Natomiast to, na czym się będziemy koncentrować, to konkretne działania, a nie przeszłość. Natomiast warto wiedzieć, no, jaka ona była w kontekście tego, o czym będziemy za chwilę rozmawiać. Yeah, so I would like to start this presentation presenting to you the biggest dilemma of my life. And the biggest dilemma of my life is exactly this. I still don't know why should I fix my bed every day. I'm sure that many of you have your parents or your relatives or your wife or husband telling you to fix the bed, but this is still a problem that I have. I still don't fix it. And the question is why? Why does this happen? And again, we are going to talk about this a bit further. Pierwszy dylemat, który ma Tomas, to jest ścielenie łóżka codziennie. Dlaczego należy ścielić codziennie łóżko? Każdy z nas spotkał się czy ze swoimi rodzicami, czy żoną, która każe ścielić codziennie łóżko. Tomas tego nie robi, jakby cały czas z tym dylematem się w swoim życiu zderza. Yeah, so when I was invited by Maciej here to come to the club, immediately we start imagining things, and my idea was immediately to try to, okay, which ideas can I implement, which formations, game situations, what can we produce, but the question is, we need to know what is going on in the club, and we couldn't do anything about this, about formations and about tactics and so on, without knowing the context of the club, because what we faced when we came to the club was what we are going to see after. Od momentu, kiedy
zaprosiliśmy Tomasa do współpracy do Widzewa, to Tomas zastanawiał się, jakiego rodzaju pomysły może tutaj wdrożyć, jakie idee może zaproponować, jakie rozwiązania powinniśmy stosować, jeżeli chodzi o proces szkolenia, ale te wszystkie idee są na nic, jeżeli nie będziemy znali stanu faktycznego, jeżeli nie poznamy punktu startowego, w którym jesteśmy, bo on tak naprawdę wyznacza całą dalszą ścieżkę. Because what we saw when we came was this. To jest fragment treningu z wakacji, początek funkcjonowania Tomasa w klubie. As we can see, we have one exercise with actions with 2-3 players involved in a group of 26, 27, 28. A więc widzimy tutaj grupę zawodników i w danym momencie tak naprawdę 2 czy 3 zawodników jest zaangażowanych w wykonywanie tego ćwiczenia, no a pozostali czekają na swoją kolej. To jest kolejny przykład. And we also saw this. So again, 2-3 players involved and all the others standing and watching. This was another problem that we saw. So as you can see, the players came from the other side of the field. They left their water bottles on the opposite side, and then they have an exercise on the other edge of the field. Kolejna kwestia, na którą Tomas zwrócił uwagę od strony organizacji treningu, organizacji ćwiczenia, no to usytuowanie wody, usytuowanie tej strefy odpoczynku dla zawodników, która była bardzo oddalona od miejsca, gdzie zawodnicy wykonywali ćwiczenia. I tutaj po prawej stronie widać zdjęcie z jednego z treningów, jak duży dystans zawodnicy musieli pokonać, idąc na przerwę na wodę. So what happens with this is that the players, when they finish the exercise on the other corner of the field and they come to drink water, and then they go to the coach and they need to fix the vests maybe, when they restart the exercise, they lost already 7, 8, 9 minutes, and this brings a big problem because first, mentally they are not ready for the exercise. Physiologically, they are also not ready because the time that they lost, their body got cold. And when they start the exercise, they will never be at the top performance. If they are not at the top performance, then of course the performance that we want from the exercise will never be what we desire. Więc biorąc pod uwagę efektywny czas treningu, to ta odległość i czas poświęcony na przerwę bardzo się wydłuża, bo jeżeli jeszcze do tego dodamy wymianę koszulek treningowych, wytłumaczenie kolejnego ćwiczenia, kolejnej gry przez trenera, to ciężko oczekiwać, żeby zawodnicy od strony fizycznej i mentalnej byli przygotowani do tego, aby realizować coś na 100%, by być odpowiednio przygotowanym do tego, a tego przecież oczekujemy od nich w procesie treningowym. So according to that, it was very important for us that to change the gear, first we need to know how to start the engine. So we need to start with something else before we start talking about the content of the exercises and the formations and the tactics that we want to talk about. Więc właśnie bardzo ważne było określenie tego punktu startowego i żeby w ogóle włączyć silnik, żeby ruszyć, to zanim zaczniemy rozmawiać o treściach treningowych, to należało skupić się na innych aspektach. So according to that, we needed to go 2-3 steps back to talk exactly about what we call potential learning time.
Więc to, od czego należało zacząć, to tak naprawdę zrobić 2-3 kroki w tył, ale po to, by skoncentrować się właśnie na efektywnym czasie treningu, na tym, żeby on był jak największy i też ujednolicić organizację pracy, aby tę efektywność podnieść. The potential learning time is the effective time that you are touching the ball in an exercise, because you can be having an exercise with 12 minutes, but the waiting time for the player to touch the ball can be 8-9 minutes. So it's very, very important for us to take care about this topic first before we go forward. And including interventions. And including interventions, of course. Więc ten efektywny czas treningu to jest czas, w którym zawodnicy grają w piłkę, w którym dotykają piłkę, w którym są zaangażowani, plus interwencje trenera, czyli nie wlicza się ten czas martwy pomiędzy zakończeniem jednego ćwiczenia czy jednej gry, a rozpoczęciem kolejnej. So according to that, my first task in the club was to collect the times during the trainings. So I tried during the month of August, that was my first month, to check, to watch as many trainings as possible. And as you can see here, in August I was watching a total minutes of training 1,317 minutes. And as you can see, trainings with duration of 90 minutes, 75. In the first two windows, it's the waiting time for the players in the exercises, and the other windows are the transitions. And the transitions is the time that we lose between one exercise and the other. Więc Tomasz w sierpniu skupił się na obserwacji jednostek treningowych w poszczególnych kategoriach wiekowych. Tutaj widzimy łączną liczbę minut w treningu, które obserwował. Natomiast następny widzimy efektywny czas treningu, czyli właśnie ten potential learning time, który tutaj często będzie to stwierdzenie padać, oraz czas stracony, czyli ten czas martwy, poświęcony na przejście z jednego ćwiczenia do drugiego, czy z jednej gry do drugiej. Yeah, so as you can see, and this maybe if you look at the big picture, it doesn't sound too bad, but we had an average in August, an average of 50 minutes of potential learning time. So this means that if we have a training session, we were practicing half of the session. And if you look again at the big picture, if we look per week, and let's say that the teams have 5 trainings per week, we were training 2.8 days. So we were there 5 days, but we were training 2.8. Więc jak spojrzymy na to zagadnienie z szerszej perspektywy, to wyjdzie nam, że średnio podczas 90-minutowego treningu trenujemy około 50 minut, a jak to rozłożymy na mikrocykl treningowy, przyjmując, że trenujemy codziennie, to trenujemy niecałe 3 dni w sposób efektywny. Looking at the month, if we add the rest of the trainings per month, 20 trainings, we lost 11 days. And if you look at the trainings per year, let's say that it's 200 trainings, we lost 115. So this is very critical, and it's definitely a subject that we needed to step in to help our coaches to improve on these situations, because if we improve this, we are going to present better exercises to our players, and then of course our players are going to improve much more. Więc jeżeli spojrzymy w szerszej perspektywie miesiąca czy całego roku, to biorąc pod uwagę, że w miesiącu mamy 20 treningów, to wyjdzie nam, że trenujemy 11,5 dnia, natomiast w ciągu roku, przyjmując, że trenujemy 200 razy, to będzie to 115 dni treningu, więc należało zacząć właśnie od tego aspektu organizacji treningu, zwiększenia jego efektywności, żeby móc dalej skupić się na treściach treningowych.
Yeah, so according to this scenario, we seated down with our coaches and we were discussing this scenario, and together they were finding solutions for this kind of problems. Więc mając te dane, mając taką analizę, mogliśmy usiąść z trenerami, przedstawić te wnioski, no i podjąć decyzję, jak należy to usprawnić. So according to that, these were some strategies that the coaches found out in order to use it in September, because our objective was to check what we did in August in order to progress and to improve in September. So these were the strategies that we discussed and that they found in order to implement. So divide responsibilities within the coaching staff before the session, because it's much better if everybody knows what they are going to do, and then the session is just to move fast in order to reduce the wasting time during the exercises. The session explained before the training starts, so all of our coaches nowadays, before the training starts, in the changing room, the players have the training session there, so they can see the different exercises that they are going to have, and also the groups for the different exercises. The exercises are prepared in the field before the players arrive, again to reduce the time between exercises. The groups prepared before the session, as I was telling you before, all the groups are prepared, and in the changing room and also in the field later, so we don't lose time when we pass from one exercise to the other. The position from the water should look ridiculous if we look at the first sight, but from the example that I showed you before, it's very, very important, because if the water is close to the exercises, when we finish, we drink water and we go immediately to the next exercise. And also define helping groups during the sessions in order to help the coaches if we need to move some goal or to move some other things. Więc efektem tego spotkania dotyczącego efektywnego czasu treningu z trenerami było wdrożenie różnego rodzaju strategii, które mają na celu zwiększyć efektywność tego treningu, począwszy od podziału obowiązków w sztabie szkoleniowym, kto za co odpowiada w danej grze, jak usprawnić też przejścia pomiędzy tymi grami, wykorzystując właśnie sztab szkoleniowy. Kolejny aspekt to oczywiście omówienie tych sesji przed ich rozpoczęciem, nie tylko wśród sztabu szkoleniowego, ale również przekazanie tej informacji zawodnikom, tak by oni znali organizację treningu, nie cel treningu, ale organizację treningu. Jeżeli jest oczywiście taka możliwość, to przygotowywanie boiska, zanim zawodnicy na tym treningu się pojawią. Niestety nie w każdym przypadku to jest technicznie możliwe. Przygotowywanie podziału na składy, na zespoły przed sesją i poinformowanie o tym zawodników oraz wywieszenie tej informacji w miejscu, gdzie zawodnicy będą schodzić na przerwę na wodę, na przerwę na picie, tak by mogli zobaczyć, w jakich składach będą w kolejnej grze treningowej, a nie żeby trener musiał wyczytywać, kto w jakim zespole się znajduje. Mamy taką specjalną tablicę na boisku sztucznym, na której można takie informacje powiesić. Kolejny aspekt to umiejscowienie strefy właśnie na wodę przed rozpoczęciem sesji i też spowodowanie, żeby była to mobilna strefa w zależności od tego, gdzie wykonujemy daną grę czy dane ćwiczenie. No i ostatni aspekt to wyznaczenie dyżurnych na dany mikrocykl treningowy, odpowiedzialnych za sprzęt treningowy, odpowiedzialnych za porządek. Yeah, regarding the waiting time, because we were talking about the transition between the exercises, but it's also important to check the waiting time for the players during the exercise. So for this we also found two strategies. One was to reject waiting lines, so maximum we have 2 players per waiting line if we are doing exercises that have waiting lines.
And also a very simple strategy that if we have many players and if we have two sides of the field, it's very, very important for us to use both in order to maximize the time that the players have contact with if we have both. If we have both. Kolejna kwestia to jeszcze większe zmniejszenie tego czasu oczekiwania dla zawodników w trakcie ćwiczeń. Szczególnie to dotyczy ćwiczeń w formie ścisłej, tam gdzie mogą występować jakiegoś rodzaju kolejki, które były widoczne w tych wcześniejszych wideo. No to przyjęliśmy zasadę, aby te kolejki były jak najmniejsze i żeby nie znajdowało się więcej niż dwóch graczy oczekujących na wykonanie ćwiczenia, na wykonanie powtórzenia. I oczywiście, jeżeli mamy taką możliwość skorzystania z całego boiska, to użycie obu ich części, tak by przechodzenie z ćwiczenia do ćwiczenia, z gry do gry było jak najbardziej płynne i nie wymagało reorganizacji przestrzeni, na której trenujemy. Yeah, so according to that, in September we did exactly the same. So I was again with the chronometer checking the times, and as you can see, the difference was huge. So in a total amount of minutes of 1,117, we had a potential learning time of 989.32. So this means that in this month we lost 127.68 minutes. That is a big improvement from last month. Więc we wrześniu nastąpiła ponownie tego samego rodzaju analiza. Tomas obejrzał łącznie 1117 minut treningowych i ten efektywny czas treningu zdecydowanie wzrósł do 989 minut, natomiast czas stracony to był czas wynoszący, no tak jak widzimy, 127 minut, czyli czas poświęcony na organizację w trakcie jednostki treningowej, kiedy zawodnicy nie byli aktywnie uczestniczący w grze. Yeah, so here you can compare both. So again, if we look at the first site, 500 to 100, it's not much, but what is important is for us to look forward and to look further. And if you look further, we reduced 400 minutes. And in a long term, it's a lot. So this was very, very important for us. And again, this was not finished in September. This is something that we need to continue to follow up our coaches because it's something very important that they should keep in their mind. Więc tutaj widzimy porównanie pomiędzy sierpniem a wrześniem, jeżeli chodzi o ten czas martwy w treningu. Jak widać, on się bardzo zredukował. Oczywiście nadal należy kontrolować poziom organizacji treningu, poziom stosowania tych narzędzi, tak by ten efektywny czas treningu był nadal jak najbardziej optymalny. Ja tylko dodam ze swojej strony, że nie jest możliwe, żeby to wynosiło 0, dlatego że jest potrzebny czas na to, żeby zawodnicy odpoczęli, poszli się napić, wrócili, tak? To nie jest tylko ciągła praca przez 90 minut, a jakby to nam pozwala patrzeć dalej i móc skupić się na innych aspektach treningowych. I jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę to w dłuższej perspektywie czasu, nie tylko miesięcznej, no to jest te 400 minut różnicy, które w skali roku będzie już bardzo znaczące. Yeah, so talking a bit, now we move forward from the potential learning time into the context of learning and the intensity in the trainings. And this was an exercise that we did with our coaches. So I have here a very small ball, and we did an exercise with them that I was saying their name and I throw the ball to them, and then they needed to say another name from another guy and they sent the ball to them, and then they passed the ball to me. And then we did a second game. And the second game was I didn't need to say the name of the person. And what is going to happen in this kind of situation is that I don't say the name of the person. I'm looking there and I'm throwing the ball there. So I don't know if you can relate this with a training session. But what we tried to do to relate this kind of situation with a training session is something that we saw a lot as well. That was passing drills without any context. Because the first exercise is the passing drill. It's an exercise that the players can keep
their brain at home because it's not needed, they are not going to use it in the session, and they pass from A to B, or if they don't do it, it's wrong. On the second one, we start improving our creativity because if I don't say the name and if I'm looking there and if I pass the ball there, I'm starting to use my brain and I start to be creative, and that's what we want in our players. Więc zabawę, którą zrobiliśmy z trenerami, polegała na rzucaniu do siebie piłki. Z początku polegało to na tym, że trener określał, mówił imię trenera, do którego podaje piłkę i tak dalej. Ta piłka była podawana według określonej sekwencji, a w drugim wydaniu, drugiej wersji było to rzucanie piłki bez wypowiedzenia imienia i też patrząc w inną stronę, tak by było to nieprzewidywalne, tak by ktoś tej piłki ewentualnie nie złapał, i to można porównać też do form treningowych, do tego, kiedy forma treningowa jest zaplanowana od A do Z, gdzie zawodnik ma podawać piłkę w określone miejsce, przyjmować w określonym kierunku, ma wszystko powiedziane przez trenera, oraz drugą formę, gdzie musi podejmować decyzje i też w pewnym sensie oszukiwać przeciwnika i w ten sposób pobudzać kreatywność, której poszukujemy u zawodników. So then another game that represents a bit what we are looking into what we want from our coaches and what we have been developing in our coaches is it's another very fast game. So if I ask you, you have 3 seconds to say three names with L. 1, 2, 3. I'm sure that you didn't manage to tell me 3 names with L. But now if I ask you again, okay, give me 3 names with L. 1, 2, 3. I'm sure that it was much better than the first time. And why does this happen? This happened because we were psycho-adapted to the kind of situation. So first we were not expecting the situation to happen, that's why we were not prepared. In the second time, we were prepared because we had a similar situation before. And for us, the coaching should be this, should be to give, don't give answers to our players, but create contexts that they can be autonomous in the way that they react to the different kind of situations. That's why it's so important for us in the sessions to be playing against, let's say we are working the offensive part, and then for the defensive part, they start to play in 4-3-3, and we give a sign to the team without the other team to know that now they have to change to 4-4-2. What this is going to make? This is going to make problems to the offensive team, and immediately they need to adapt to the different kinds of situations. The transfer from this to the match is that when we go to the match, we are prepared for everything. If the opponent comes in 4-4-2, we are prepared. If the opponent comes in 3-5-2, we are prepared. Because we analyze the situation and we don't need the coach for anything, because the players are prepared for the different kind of situations that they are going to face. I will try. Druga gra, którą stosowaliśmy, to była gra w imiona. Wyobraźmy sobie, że trzeba wymienić w 3 sekundy 3 imiona na literę L. Będzie to bardzo trudne, będąc zaskoczonym, nie wiedząc, jakie jest zadanie. Natomiast jeżeli to zadanie ponownie powtórzymy, żeby znowu ktoś miał 3 sekundy na wymienienie 3 imion na literę L, no to już nastąpi pewnego rodzaju adaptacja i osoba będzie przygotowana na to, żeby te imiona wymienić. I dokładnie tak samo jest z procesem treningowym, w którym nie powinniśmy dawać konkretnych odpowiedzi, tylko tworzyć kontekst dla zawodników do tego, żeby oni umieli odnaleźć się w konkretnych sytuacjach. Dla przykładu, jeżeli trenujemy atakowanie, to gramy przeciwko zespołowi ustawionemu w ustawieniu 1-3-5-2, a w trakcie tej gry ten zespół zmienia swoje ustawienie na 1-4-4-2 i my musimy jako zespół atakujący znaleźć odpowiedź na to, jak
jak minąć przeciwnika, jak doprowadzić do zdobycia bramki i w ten sposób chcemy kształtować taką autonomiczność u zawodników w kontekście podejmowania przez nich decyzji i umiejętność reagowania na sytuacje, z którymi mogą zderzyć się w meczu i powodować, żeby jak najmniej sytuacji mogło ich w nich zaskoczyć, ale chcemy to osiągać poprzez właśnie tworzenie im problemów w procesie treningowym. Yeah, so in the next presentation we had with the coaches, I tried to collect some sentences that the coaches had in conversations that we had, and the first conversation was our players are not creative, and then we selected this exercise. Na drugim spotkaniu z trenerami, na drugich warsztatach z trenerami Tomas użył cytatów, które wypowiedzieli, cytatów trenerów, słów, które wypowiedzieli, jak na przykład jeden z nich, który widzimy, że nasi gracze nie są kreatywni i skonfrontował to ze środkiem treningowym, który został zastosowany. So the question is exactly this: is this exercise promoting the creativity from the players? Because in this kind of exercise, the players or they do what the coach is saying for them to do, or it's wrong. And in the match, is it like this, or do they have many options and many solutions for a similar problem? Więc należy zadać sobie pytanie, czy stosując taki środek treningowy będziemy tę kreatywność czy decyzyjność u zawodników pobudzać, czy kiedy będziemy określać im rozwiązania, kiedy będziemy wskazywać im, co mają robić, to czy będą w stanie później również autonomicznie w stanie funkcjonować podczas rywalizacji z przeciwnikiem. Yeah, after that, we had another example. So this was on the left side. We had the training. So what happens in this kind of situation is that it's a defensive line against the attack, and as you can see, the attack had the 3 midfielders, the 2 wingers, and 1 striker. And as you can see in the video, all the attackers went forward. And this is a paradox from what we want in our game, because we know that when we attack, in order for us to be balanced, we need to have a player balance. So one player needs to stay back. I think you need to I will do it. Kolejnym przykładem jest kolejny cytat, że naprawdę nie wiem, czemu oni to zrobili. Pracowaliśmy na tym w trakcie tygodnia i widzieliśmy dwie sytuacje. Jedna to jest sytuacja z treningu, kiedy zawodnicy pracowali nad dośrodkowaniem piłki w pole karne i wszyscy zawodnicy linii pomocy wchodzili w to pole karne tak, że nie było asekuracji ofensywnej, nie było zawodników do zebrania drugiej piłki, a później widzieliśmy fragment z meczu, w którym dokładnie była właśnie taka sytuacja, kiedy również wszyscy zawodnicy wbiegli w pole karne, nie asekurując ataku, nie zabezpieczając go i ułatwiając przeciwnikowi zebranie tej drugiej piłki. Yeah, so here and then we are going to see here in the match that it was against LKS. We were leading 1-0, so it's time for us to keep the ball and keep the structure because it's 93 minutes. And as you can see, we concede on the 93 minutes, we concede a situation of 3 against 3 because the 3 midfielders went forward like they did in the training session. And then the coach says, but I don't know why this happened because we were not working this during the week. Więc wracając do tej sytuacji jeszcze raz, no to ponownie było widać, to jest akurat sytuacja z meczu z ŁKS-em, kiedy prowadziliśmy 1-0, była 93 minuta i doprowadziliśmy sami swoim działaniem do sytuacji 3-3, ewentualnej szansy dla przeciwnika. I nie chcemy tego typu zachowań od naszych zawodników, że wszyscy będą włączali się w pole karne. Nie jest to przez nas pożądane, ale poprzez to, co zrobiliśmy w mikrocyklu w trakcie jednostek treningowych, no to zostało w pamięci zawodników i w ten sposób działali oni w trakcie meczu. Yeah, so again, what these videos show is that when we are in the 93 minutes, the players are almost playing with their unconscious because they are tired, they don't have the skills to think at 100%.
so their memory and their brain works more according to the unconscious. And what this means is that when we are working according to the unconscious, it's like the same as if we are driving a car. Sometimes we just turn off our brain because we are used to drive in that way so many times. And this is what happened here. The players were not thinking properly, and their memory go to what they did before according to that kind of situation. And what they did before was what we were watching in the exercise. So then they repeated in the match. Więc tutaj, jeżeli mówimy o końcówce meczu, o 93 minucie meczu, no to zawodnicy działają intuicyjnie, działają na poziomie podświadomości, a więc odwołują się do tego, co zostało w ich głowie jako obrazy chociażby z treningu, jakie zachowania wykonywali, jakie działania podejmowali. Nie analizują tego dogłębnie, bo jest już koniec meczu, są emocje i jest też zmęczenie, które powoduje, że zawodnicy zaczynają właśnie na tym poziomie podświadomości przede wszystkim funkcjonować i można to porównać do prowadzenia samochodu, gdzie to już jest nasz nawyk, gdzie bardzo pewnie się czujemy prowadząc samochód i po prostu wyłączamy często swoje myślenie. And the last example that we are going to show, it's how can a simple element on the exercise ruin everything from the exercise. So here it's a set piece, so it's a corner, and the team is defending, and then they need to explore the counter-attack to score. A więc mamy kolejny przykład, stały fragment gry. Zespół broniący po przejęciu piłki ma za zadanie wyprowadzić jak najszybciej atak. And as you can see, the element that ruins everything from the exercise is the goal by being there, because it's just for us to think a bit about the game. So when we have a corner, when we get the ball, which are the places that will be free for us to progress? Will be the side corridors. So those are the places that we need to explore in order to counterattack. But by the goal being in that position means that the players are going to think in this way, because they got the ball here, and instead of going in the corridors, if the goal is here, they need to attack in this way. And this is not what we want in a match. So what we call wrong mental representations, it's what the players are going to feel in this exercise. And again, they leave the situations here, they create memories from the exercises, and then when they go to the match, they are going to do exactly the same. Więc patrząc na ten środek treningowy, jaki element spowodował, że zrujnowało to realizację tego ćwiczenia, czy możliwość realizacji tego ćwiczenia. Przypomnę, że zespół broniący ten stały fragment gry miał za zadanie wyprowadzić kontratak i zakończyć akcję, natomiast bramka była ustawiona na połowie boiska, a więc było zbyt mało przestrzeni do tego, żeby wykorzystać odpowiednie sektory, takie sektory, jak będziemy chcieli wykorzystywać w meczu 11-11, czyli kiedy będziemy kontratakować, to chcemy wykorzystać te 3 korytarze, zająć te 3 korytarze, wykorzystać też boczne sektory do tego, żeby ten kontratak przeprowadzić, a ustawiając bramkę na środku boiska, powodujemy, że zawodnicy zawężają do środka, czyli coś, czego nie chcemy tak naprawdę w realnej grze, później w prawdziwym meczu 11-11 i musimy o tym pamiętać, ponieważ możemy tworzyć poprzez to złe wyobrażenie zachowań, niewłaściwą reprezentację dla zawodników tych pożądanych przez nas zachowań, a pamiętajmy, że poprzez trening kształtujemy pamięć zawodników, kształtujemy ich wspomnienia, które później właśnie w sytuacjach kluczowych się uzewnętrzniają. And this leads us to this sentence that we have been talking with the coaches almost every day, that we are looking for exercises that talk by itself and not that it needs to be, some certain behavior needs to be demanded
by the coach, because if the exercise is formatted in one way, we don't need to shout to emphasize some certain behavior, because the exercise is going to promote it. Więc zdanie, które często pada w związku z tym, to że ćwiczenia muszą mówić same za siebie, to znaczy muszą być w taki sposób zorganizowane i zawierać takiego rodzaju reguły, które nie będą zmuszały trenera do krzyku, do tego, żeby instruować zawodników, tylko same będą generować określone zachowania u naszych graczy. And then you need to be thinking, but what is this guy talking about? The exercise talking by itself? Don't worry, because we are going to talk about this and to try to be a bit more specific in what we mean. Więc tutaj znowu możemy sobie zadać pytanie, co ten gość opowiada, że ćwiczenie mówi samo za siebie. So we go through a word or a sentence that is very common in these days, that is the decision making, and I believe that there is some misunderstanding in terms of this conception, because for many people decision making is about decisions. So if we create an exercise that is open, that gives a lot of solutions to the players, we are working the decision making. So then I have a question for you: why do we work week after week after week to keep the ball possession? So we do a lot of exercises with ball possession, and then when we go to the match, when we are pressed, our players start to stress and they play long balls without any direction. It doesn't make any sense, because we were working the decision making, we were giving tasks and exercises with open solutions for the players, so they need to do it. Więc tutaj jest to powiązane oczywiście z podejmowaniem decyzji, natomiast Tomasz zwraca uwagę na pewne niezrozumienie kontekstu podejmowania decyzji, czy znaczenia podejmowania decyzji, ponieważ często uważa się, że jest to danie po prostu pewnej otwartości zawodnikom, pewnego wyboru zawodnikom, a później niestety w meczu zdarza się tak, że jeśli w procesie treningowym mieliśmy dużo środków treningowych na utrzymanie się przy piłce, ale przeciwnik nas w meczu presuje, to wybijamy piłkę, zagrywamy długie podania, więc nie ma korelacji pomiędzy tym, co robiliśmy w procesie treningowym, a meczem. So according to that, it's very important for us to understand which is the sequence that makes a player to take a decision, because in this kind of situation, normally if everything starts with perception. The player is looking and trying to percept what is going around him in order to take actions. Więc pierwszą rzeczą, na którą powinniśmy wziąć pod uwagę, jest to, jak wygląda ta sekwencja podjęcia decyzji, jak wygląda ten proces decyzyjny w ogóle, żeby on był skuteczny. So what the player understands is that he is going to be pressed, and it will be a hard situation for him to keep the ball. Punktem wyjścia tego procesu decyzyjnego jest percepcja, czyli dostrzeżenie sytuacji, w której znajduje się zawodnik, czyli dla tego przykładu, którym się posłużyliśmy wcześniej, zawodnik z piłką jest presowany, jest atakowany przez przeciwnika. So this is going to provoke emotions on the player. I to powinno wytworzyć w emocje, ta sytuacja. Those emotions are going to provoke a neurophysiological state, and in this case, he is going to be pressed, so he is going to feel a state of anxiety. I te emocje powinny wytworzyć taki neurofizjologiczny stan, tak naprawdę niepewność zawodnika, że on znalazł się w takiej sytuacji. So this is going to create problems to the player, and the brain of the player is going to solve the situation in order to something that we call the survival guide. And the survival guide is a previous experience that a player had that made him to be successful in this kind of situation. And what the player thinks in that kind of situation is,
if I make a mistake here, we are going to concede a goal. If we concede a goal, I'm going to be it will be my fault. So it can't be my fault. What I'm going to do, it's to kick the ball long. Więc ta sytuacja jest sytuacją problematyczną dla zawodnika i u zawodnika pojawia się taki element, chęć przetrwania, czynnik przetrwania i na bazie wcześniejszego swojego doświadczenia będzie on podejmował decyzje. Jeżeli jego doświadczenie polega na tym, czy jego sposób myślenia polega na tym, że posiadam piłkę, jestem atakowany przez przeciwnika, i jeżeli straciłbym tę piłkę, to być może stracimy bramkę. Jeżeli stracimy bramkę, to ja będę za to odpowiedzialny, no to w związku z tym wybiję piłkę, bo to jest najprostsze rozwiązanie. And this process of inside the brain is going to be done in the limbic system, that is a part of the brain. That limbic system is going to make the body to produce an action, and the action will be a long pass, because that was what was stored in the long-term memory of the player. I tego typu sytuacje no, będą pobudzać pracę mózgu, to jak będziemy reagować na daną sytuację i właśnie czerpać z tych doświadczeń, które posiadamy, szukając rozwiązania tej akcji w dany sposób. So it's our mission to work with our coaches in order to change this sequence, because in order for us to promote the players to take better decisions, we need to work in order for them to feel emotions, and those emotions are going to make them survive. So they need to have or to face exercises that they need to survive. And then you ask, how can we do that? Is that possible? And we are going to show you in the next slide. Więc jak odwrócić ten proces, jak kształtować właściwe postawy u zawodników, to oczywiście również generować emocje i pobudzać zawodników, pobudzać w nich ten czynnik przetrwania i bodźcować ich do tego, aby podejmowali określone decyzje zgodne z wyobrażeniem gry, i jak to przebiega, to za chwilę powiemy więcej. Yeah, so here we have two examples, again trainings from our teams. The first exercise is a ball possession that the objective was to go from one side to the other, and every time that they did, they scored points. Pierwsza gra, którą widzimy w tej chwili po lewej stronie, to jest gra na utrzymanie i drużyna zdobywa punkt za zagranie z jednej strony na drugą. So for example, in this exercise, if we want to increase the speed on the ball, that is something that we want our teams to be dominant with the ball and to move the ball fast in order to create space in the opponent. What can we do here? We can't do anything. The coach needs to shout and say, I want the ball to go faster. Więc naszym celem, jednym z naszych pryncypiów jest przyspieszanie gry, jest rozpoznawanie tego momentu, kiedy właśnie grę można przyspieszyć. Natomiast patrząc na ten środek treningowy, to bez tej ingerencji trenera, bez jego krzyków nie jest to możliwe, ponieważ ćwiczenie nie tworzy odpowiedniego środowiska do tego. And then we have an exercise on the right side, and I don't want you to look at the exercise. I want you to look at the rules of the exercise. And as you can see, the objective is from one team to score in one of the two small goals on the opposite side. And for one team, they need to defend 2 goals, and on the other side, they need to defend 2 goals as well. The rule is that there is a player behind the 2 goals that can move from one goal to the other to cover that goal. So this means that without the coach to shout, the players need to speed up with the ball, because this is the way for them to survive. And for them to survive, I mean for them to score a goal.
So being that player behind the goals and covering one of the goals means that they need to pass the ball very fast and look to the opposite side, because if they keep in the same place, the defender is going to be there. I mamy drugi środek treningowy, który jeszcze raz włączymy, ten po prawej stronie, gdzie zadaniem zespołu atakującego jest strzelić do jednej z dwóch bramek, tak samo obronić obie bramki. Natomiast w każdym zespole jest ustawiony zawodnik za tymi dwiema bramkami i on może odcinać daną bramkę, przez którą wtedy nie można podać, a więc w sposób podświadomy wymuszamy na zawodnikach to, żeby przyspieszali grę, no, ponieważ jeżeli będziemy grali cały czas po jednej stronie, ten zawodnik ustawiony za bramką zamknie tę bramkę, a więc będziemy musieli zagrać jak najszybciej na drugą stronę, by móc zdobyć bramkę, więc ten czynnik przetrwania polega właśnie na zdobywaniu bramek, na zdobywaniu punktów w danej grze i my poprzez wytwarzanie określonych reguł w ćwiczeniach, w grach powodujemy, że określone zachowania zawodników mogą występować bez konieczności naszej ingerencji, tylko poprzez to, jakie wprowadzimy właśnie reguły w tych grach. Because when we talk about the exercise, they have to talk by itself. This should be the sequence of teaching, because here we have an exercise of 10 against 7 or 10 against 8, and the objective of the blue team is to make 10 passes. If they make 10 passes, they get 1 point. The objective of the white team, it's if they get the ball, they can score by scoring in one of the small goals. So the player is going to have this kind of thought. So if they score a point by scoring in one of the goals, I need to close fast to avoid it and to win. And this is their action to survive. We don't need to say to the players that they need to close fast when we lose. And this is a behavior that we want in our academy. We lose the ball, we need to close as fast as possible to get the ball. By doing this kind of exercises, we don't need to shout at the players for them to close fast, because the position of the goals mean that they have to close fast, otherwise the opponent team is going to get a point. Kolejnym przykładem takiego tworzenia środowiska dla realizacji zachowań, których oczekujemy od zawodników, ale nie mówimy im tego wprost, jest gra, którą widzimy po lewej stronie, gra 10-7. Zespół niebieski, jeżeli wykona 10 podań, to otrzymuje punkt, natomiast biała drużyna, jeżeli piłkę odbierze, to ma za zadanie strzelić do jednej z bramek, do dowolnej z bramek ustawionych poza polem, a więc chcemy wytworzyć wśród niebieskich takie poczucie, co należy zrobić w momencie, kiedy tę piłkę stracimy, a więc wiedząc, że tak biali mogą zdobywać punkty, no to powinniśmy dążyć do jak najszybszego zamknięcia przestrzeni, do jak najszybszego zamknięcia linii podania, do odebrania piłki, a więc w tym wypadku tym naszym działaniem dla przetrwania no, będzie jak najszybsza reakcja na stratę, czyli to, co właśnie chcemy od naszych zawodników, że w momencie, kiedy piłkę tracimy, to jesteśmy przygotowani do tego, żeby ją jak najszybciej odebrać. And what this makes is that it goes, or we are working the limbic system of our players, and again, by working the limbic system, or by developing an exercise that works through the limbic system, this will make the players to act to survive. And if we do that by the way that the brain works, the limbic system is going to activate the long-term memory. So the players are going to do these kind of exercises, and this is going to be stored in the long-term memory. So they are going to pass this kind of behaviors and this kind of actions to the match. And with this, there is a very important point, that the coach don't need to shout to make some certain behaviors to happen. And we know that when the coach is shouting too much, the coach loses the skills to look at the details, because he gets too emotional, he gets too intense, and he doesn't manage to look into the details that in football is what matters. So with this kind of exercise, the coach can be quiet and relaxed, and then work on small details that are important to develop the players and the team.
A więc poprzez tego rodzaju środki treningowe chcemy w odpowiedni sposób uruchomić pracę mózgu, ten układ limbiczny, który jest odpowiedzialny za zapamiętywanie informacji długoterminowo, a więc później w taki sposób, żeby zawodnicy byli w stanie przenosić te zachowania na mecz, a kolejnym aspektem jest to, że trener nie musi krzyczeć, nie musi cały czas emocjonować się zaangażowaniem zawodników w środek treningowy, tylko może skupić się na drobnych szczegółach, na które chce zwrócić uwagę, ponieważ organizacja treningu no, jest zachowana, bo właśnie to ćwiczenie mówi samo za siebie, a nie trener, który cały czas bodźcuje zawodników, żeby na przykład szybko reagowali na stratę szybko reagowali na odbiór po stracie piłki, tylko skupi się właśnie wtedy na tych konkretnych zachowaniach, na tych drobnych szczegółach istotnych, żeby ten natychmiastowy odbiór piłki po stracie był możliwy. Because this will be always the learning process. The learning process is that we run an exercise. That exercise is going to promote actions or behaviors from the players. Those actions or behaviors are going to produce emotions, and those emotions are going to help to be storage in the memory. That's why if I ask you which is the best memories of your life, without you to answer, I'm sure that it will be a wedding or it will be a marriage, because those were episodes that made you to feel a lot of emotions. And this sequence can be fantastic during 1 week, or 2 microcycles can be fantastic during 2 weeks. If we do an exercise that is going to create wrong emotions, those wrong emotions are going to create wrong memories, and then in the match we have a problem. So that's why we need to be so detailed in the exercises to make sure that we don't work under a paradox about what we want in the match. I jak spojrzymy na proces nauki, na proces rozwoju człowieka, no to poprzez określonego rodzaju ćwiczenia, które powodują zachowania, które generują zachowania zawodników, poszczególne akcje zawodników i uczestnicząc w tych akcjach zawodnik ma w sobie określonego rodzaju emocje, a z kolei te emocje powodują wspomnienia, powodują zapamiętywanie, bo gdybyśmy zapytali się, jakie kto wydarzenia pamięta ze swojego życia, no to będą wydarzenia właśnie mocno nacechowane emocjonalnie, tak jak ślub, małżeństwo, coś co przeżywamy, coś co zapamiętujemy i właśnie bardzo istotne jest to, żeby tworzyć właściwe emocje, dobre emocje, bo one będą również kształtować dobre odpowiedzi na te poszczególne akcje czy zachowania, a z drugiej strony te niewłaściwe emocje no, będą kreowały złe postawy zawodników w trakcie gry. Yeah, so according all of this that we were talking, we defined for this month that the objective for our coaches was to improve their exercises in order to this. So the why is important, and that's why I started the presentation with that example from the bed. The example from the bed shows the importance of the why. The reason that we have to make the bed, but then we are going to mess up again. There is no clear why we need to do the things. And this for the players is essential. The players need to know exactly what they do, why they do the things, because everybody, when we understand why we are doing the things, we are going to perform much, much better. If we understand in which way this is going to help me to become a better player, the player is going to perform much, much better. Patrząc na te zagadnienia związane z budowaniem środków treningowych i tworzeniem określonego środowiska, co było jednym
z kolejnych tematów naszych warsztatów i spotkań z trenerami, to kluczowe jest, by odpowiedzieć sobie, by zawodnik odpowiedział sobie na pytanie, po co coś wykonuje, wracając do tego przykładu Tomasa ze ścieleniem łóżka, tak by zawodnik rozumiał, dlaczego określone zachowanie jest pożądane, dlaczego określone zachowanie powinno występować w grze. To jest punkt wyjścia. The second point is to create a right mental representations, and this is also essential because there's a reason why when we are learning how to cook, we do it in the kitchen and we don't do it in the toilet, because we need to leave the situations in the exact place that is going to happen, and this for the players is very, very important, because when they go to the match, the transfer from what they do in the training to what they do in the match will be much better, because they can associate immediately, okay, I did that action in the training there, so here this situation is in this side of the field, so I need to solve the situation in this way that I did in the training. Po tym, jak odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego powinno wprowadzić się dane ćwiczenie, jak ono może pomóc naszym zawodnikom i też jak oni mogą rozumieć to ćwiczenie, to bardzo ważne jest to, żeby stworzyć właściwą reprezentację u tych zawodników, właściwe postrzeganie danej sytuacji, a więc istotne jest to, aby umiejscowić ćwiczenie, środek treningowy w miejscu, gdzie faktycznie on się będzie później dział na boisku, tak by był ten transfer wiedzy z treningu na mecz, by zostało zachowane to odniesienie przestrzenne, które stosujemy. Another situation very important for us that we define with the coaches, it's every exercise need to have competition with point system, and this is crucial for the development. First, because when we are going to the match, we don't go to a birthday party. We go to a match that the players are fighting in a latent situation. So it's very, very important for us to develop that instinct in our players. Another reason is because when we are competing, we are going to overcome always ourselves. We are going to give more because we want to win. We don't want to lose anything. Not even if we are playing darts or if we are playing snooker, we don't want to lose. So our players don't want as well, and we need to develop that instinct on our players, because with this, the intensity in the trainings are going to be much bigger as well. Kolejnym aspektem jest rywalizacja i stwarzanie tych warunków rywalizacji w środkach treningowych, ponieważ rywalizacja powoduje, że zawodnicy jeszcze bardziej angażują się, jeszcze bardziej dążą do tego, żeby przełamywać bariery, wchodzić na jeszcze wyższy poziom i też oczekujemy od naszych zawodników, ale sami też mamy takie podejście, że niezależnie w co gramy, czy to są rzutki, czy snooker, czy piłka nożna, to chcemy wygrać, chcemy udowodnić swoją wyższość nad przeciwnikiem. Yeah, the next point is the emotions, and this we were talking about it before. We need to generate long memories and right memories, so we need to create exercises that promote exactly that. So exercises open with multiple situations that develops the decision making of our players, and that produces some sort of behaviors under pressure, because if they do it in the match, will be much easier, and there won't be any pressure, because they know how to solve it, because they have memories about those successful situations. Również musimy pamiętać o tym, aby tworzyć pamięć zawodników, tworzyć właśnie te dobre emocje, dobre wspomnienia czy reakcje zawodnika na zaistniałą sytuację, a więc poprzez tworzenie otwartych ćwiczeń, gdzie jest wybór pozostawiony zawodnikom, no i zawodnicy również podejmują te decyzje pod odpowiednią presją, ponieważ jeżeli do tych warunków zaadaptują się w treningu, to również w meczu, kiedy pod tą presją się znajdą, to będą w stanie na to odpowiedzieć, znaleźć skuteczne rozwiązanie w grze. And last but not the least, we
need to think about, after the training is made, if we would be players, if we would like that kind of training session, because pleasure is everything, and we know that if we have pleasure on what we do, we are going to give always more. And in the training, this is also essential. If our players have pleasure in what they do, if they come to the training sessions to perform and not just to the training session because they have to be there, the performance will be completely different in the two kind of situations. Ostatnim aspektem, na który chcieliśmy zwrócić uwagę, no to jest przyjemność z treningu, to jest radość z tego, że zawodnicy przychodzą na zajęcia, ponieważ jeżeli ta przyjemność występuje, to również zawodnicy są skłonni do tego, żeby bardziej zaangażować się w proces treningowy, więcej dać z siebie, no a dzięki temu też uzyskać lepszy efekt końcowy. Because at the end, what we want in our players is exactly this. It's unpredictable players. It's players with creativity that can fool the opponent. And for that, we need to create the learning environment. So we don't want to teach the players. We want them to learn. That it's two completely different things. Podsumowując, bardzo ważne jest to, by zawodnicy mieli świadomość, iż dążą do oszukania przeciwnika, do tego, by być nieprzewidywalnym, kreatywnym, ale by tak się stało, no to bardzo jest istotna rola nasza jako trenerów, by stworzyć odpowiednie środowisko do uczenia się i tutaj to zdanie poniżej po prawo, nie ucz, pozwól im się uczyć, jest kluczowe w tym sposobie pracy. Yeah, so after the potential learning time and the learning context and intensity, it's very important for us to define with our coaches what we want, because in the discussions we had, it was a lot like, okay, but the player should be there, or the player should be here, or maybe should be there. And this we can't have this kind of situation when we are working in a big organization, because when we are making a cake, when we are baking a cake, we need to know which cake we are baking. We can't just bake something. So according to this, I would like to say to you that I want to play something that is very important for me. It's to play as a team. And then I would like to ask you, what is for you to play as a team? And then maybe some of you will say, yeah, play as a team for me, it's to play with short passes and to have the team all together. And for some of you will be, play as a team, it's a group of players that have a good team spirit. And then I ask, but is it possible? I'm being very clear. I'm saying that something very important is to play as a team. So how can it be possible? How can it be possible for us to have two concepts or two interpretations about what is to play as a team? Because play as a team is very simple. Kolejnym aspektem, którym Tomas zajął się, to jak chcemy grać, co to znaczy, że chcemy grać jako zespół, a więc po efektywnym czasie treningowym i po sposobie budowania środków, budowania środowiska do uczenia się, no to należało odpowiedzieć sobie na pytanie, co to znaczy grać jako zespół. Jeżeli byśmy się o to zapytali, to te odpowiedzi mogłyby być różne, te interpretacje mogły być różne, czy te oczekiwania mogłyby być różne, a więc to też należało ujednolicić, jeżeli chodzi o spojrzenie, jakich zachowań konkretnie oczekujemy od swoich zawodników w sposobie gry Widzewa. And the reason of this is because our brain has three filters. And those three filters makes us to take different interpretations to the different kind of situations. And these filters can be good because they filter the information, but if we are not specific enough, it can be bad because the interpretations from the different players of our team are going to be different to what we are going to say. For example, for some players it will be something, for another players is going to be something else. So that's why it's so important for us to be specific in what we want, and we need to define. We needed to define a style
so we can talk the same language to all the coaches, and everybody can understand each other, because if one talks something and the other talk another thing, we don't reach any solution, and we don't develop the players in the way that we want. Człowiek może różnie interpretować różne sytuacje, może znajdować różne rozwiązania, więc bardzo istotne jest to, aby trenerzy byli bardzo specyficzni, bardzo detalistyczni też w swoim działaniu, określając postawę zawodników, ale też by było to realizowane w spójny sposób, tak by nie było możliwości szerokiej interpretacji tych samych sytuacji przez zawodników, ponieważ może zdarzyć się tak, że każdy zawodnik ma inne odczucia, jak w danej sytuacji powinien się zachować. Yeah, so our main objective in the academy, to be as simple as possible to understand, is that if we change the shirts from our players, the people in the tribune still can see Widzew. Because they come and they see, no, that's Widzew, because they are playing with the style of Widzew, and this is what we want in order to be as clear and as specific as possible. Naszą intencją, naszym celem jest to, by doprowadzić do sytuacji, w której nawet jeżeli przyszłoby nam występować w innych koszulkach, to ludzie będą wiedzieć, że to jest Widzew, że to jest ten styl gry, który Widzew reprezentuje. Yeah, so according to this, we produced a video to our coaches with examples from our teams. And as you can see, this is going to follow the thinking from our coaches, because first we were analyzing if the opponent was organized or not. We understood that the opponent was organized. On the right side you have the principles, in this case from our attack, because we are attacking. We are analyzing. Now again we lost the ball. We understand if we are organized or not. We are organized, so we are ready to press, defensive transition. These are the principles for us to defend. So we are not going to show everything, because the video is quite big, and this was a more educational tool that we produced to our coaches, in order, once again, for us to speak the same language and to understand where the players should really be, and not there and here, because with there and here can be something for me, can be something different from ACA, can be something different to another person, and we want to have a specific thoughts and to be in the same line of thinking. By uzyskać tę spójność patrzenia na określone zachowania, by być właśnie szczegółowym w odniesieniu do tych zachowań, to stworzony został film będący analizą jednego z meczów naszych zespołów, który pokazywał prawidłowe oraz nieprawidłowe zachowania naszej drużyny w odniesieniu do tych pryncypiów, którymi chcemy podążać, jeżeli chodzi o budowanie naszego stylu gry, jak również zawierał w sobie ocenę organizacji zarówno naszego zespołu, jak i zespołu przeciwnika, ponieważ to warunkowało później określone zachowania naszej drużyny, zarówno w atakowaniu, jak i w bronieniu, więc za każdym razem, kiedy widzimy grafikę i pewne wytyczne również się pojawiają właśnie tego, jak w danej fazie gry chcemy grać, jak chcemy grać, kiedy atakujemy, jak chcemy grać, kiedy bronimy, jak reagujemy na stratę, jak reagujemy na odbiór. Znowu w zależności od tego, czy nasz zespół jest zorganizowany lub nie, oraz czy zespół przeciwnika jest zorganizowany lub nie, no to różnego rodzaju zachowania się pojawiają, powinny pojawiać, i taki materiał ma właśnie na celu spowodowanie, że trenerzy będą w spójny sposób patrzeć na zachowania i będą wspólnie w stanie ocenić, czy dane zachowanie było prawidłowe, czy nie.
Yeah, and then we go into the last chapter that is to work the emotions both in the communication and also in terms of the training. And here I would like to tell you a chapter of my life. I was working in Norway, and the first club that I was in Norway was really in the north, and the house of the club was in the middle of the forest. I don't know if you can imagine it. It was a house in the middle of the forest, like this square with the roof like in triangle, like the stories, and inside the house was small squares with divided in different blocks. I don't know if you can understand, if you can see the picture. But what I'm doing with you right now, it's to use what we call a mental trigger that is called the specificity. So I'm being more and more specific in the description of the clubhouse that I was telling you right now, to develop your attention and to keep your attention for what I'm going to say after. By zachować tę spójność i też przekazać to zawodnikom, no to musimy mieć odpowiednią komunikację z nimi i Tomas powiedział o pierwszym klubie, w którym pracował w Norwegii, klub, który znajdował się na północy Norwegii i ten dom klubowy znajdował się w lesie, miał taki trójkątny dach i w środku tego domu również znajdowały się określone pomieszczenia. Jakby to, co Tomasz chce przekazać, to jest pewnego rodzaju specyficzność opisu, wchodzenie w coraz większe szczegóły, jak w tym wypadku ten budynek wyglądał. I tak samo jest w piłce nożnej, że w coraz większe szczegóły należy wchodzić, żeby zostać odebranym w odpowiedni sposób. Yeah, but this is not what I wanted to tell. This was just a story, because what I would like to tell you was the episode of my life that I had in Norway that marked me more and that I learned more in my life. I think it was an episode that I learned much more than what I did in the university during my bachelor and during my degree. It was an episode that I will never forget in my life, but I will tell you the episode a bit forward. So what I'm doing right now with you, it's to use a mental trigger that is called anticipation. So I'm keeping your attention by arousing your curiosity, and then I say that I'm going to say a bit later. This is another technique that you can use in the communication to keep the attention of your players for something that you are going to do after. Więc kolejnym takim narzędziem, kolejną taką metodą jest skoncentrowanie zawodników na czymś, co będzie za chwilę, co będzie w przyszłości. Tak jak Tomasz mówił, że miał w Norwegii pewien epizod, który został przez niego zapamiętany, który wpłynął na jego życie, ale powie o nim za chwilę więcej. I tak samo z zawodnikami, że chcemy skupić ich uwagę na czymś, co może się za chwilę wydarzyć i rozwijać taką ich antycypację. Yeah, so why is this so important? This is so important because we can be fantastic tactically, we can know everything about the game, but if we can't arouse the curiosity and keep the attention from our players, we will never be able to pass the information to them, because they won't be there to listen to you. I możemy być perfekcyjnie przygotowani merytorycznie od strony techniczno-taktycznej, ale nie mając zdolności do skupienia uwagi na pewnych aspektach, do zaciekawienia zawodników, nie będziemy w stanie nic osiągnąć. Yeah, so then you ask, why is it so important to work the emotions with the coaches? And we are almost finishing, but without showing why is it so important to work the emotions with our coaches, because we have a lot of problems to solve. And the first problem is exactly this.
the players don't play to play an attractive football. That's what the coaches want. The coaches want to develop players playing an attractive football. But that's not what the players want. The players want to reach the A-team. And that's their goal. They want to reach the A-team or they want to become professional football players. That's their objective. W związku z tym procesem szkolenia pojawiają się różnego rodzaju problemy, z którymi musi się mierzyć trener, które musi brać pod uwagę pracując z zawodnikami. Jednym z tych problemów jest to, że z perspektywy trenera zawodnicy nie grają w piłkę nożną, aby grać atrakcyjną piłkę, którą trener by chciał. Natomiast zawodnicy grają po to, żeby przejść do kolejnej kategorii wiekowej, by osiągnąć pierwszy zespół. To jest ich cel, który niekoniecznie musi być spójny z celem trenera. So for that we need to convince and manipulate our players in order to that objective. I dlatego rolą trenera jest przekonać zawodników do tego atrakcyjnego sposobu grania, pokazać im wartość tego sposobu gry. Another problem that is one of our daily problems is this. Imagine that we are Crystal Palace and we are going to play, in this case, against Tottenham, that is on the first position. What the players from Crystal Palace immediately are going to think is that they are on the first position, so it won't be easy. When they have this kind of thinking, it won't be easy, it shows that they are in doubt. So they have the emotion of doubt. They don't know if they are going to manage to win. So this immediately is going to create lack of confidence in our players. It's immediately that they are going to feel that. Kolejną sytuacją może być sytuacja, kiedy jesteśmy na 11 miejscu w tabeli i gramy z liderem, tak jak w tym wypadku Crystal Palace przeciwko Tottenhamowi. I to może u zawodników rodzić niepewność, to może powodować, że będą mieli wątpliwości, jak ta rywalizacja będzie przebiegać. And there is an important principle of the training that is called emotion result, that says that your emotional state is going to block or to unblock your behavior. So if we go into a specific example, for example, in this kind of example, let me just put in English here. So if in this specific example, the emotion that Crystal Palace is going to feel is doubt. So their neurophysiological state will be anxiety. If we want to press high, being with anxiety, the players won't perform as they can because they won't be sure about if they are going to have success or not. And in practical terms, what is going to happen is that we are going to have maybe some players from the offensive part pressing and the defensive line that should be together in order to don't have space and to be able to press. Since they are not sure about what to do, they will be going back to don't get the ball behind. And this is going to show that the emotion that we have is going to influence our behavior. I tworząc taki scenariusz zachowań właśnie, kiedy ten Crystal Palace gra z Tottenhamem, to zawodnicy, którzy mają wątpliwości, są zaniepokojeni tym, że będą rywalizować z liderem, a oczekujemy od nich, żeby wysoko presowali, wysoko odbierali piłkę, to może to właśnie ta wątpliwość może powodować, że powstanie zachowanie polegające na tym, że zawodnicy w linii ofensywnej będą ten pressing wykonywać, ale zawodnicy w linii obrony nie będą podążać za nimi, będą zostawać bliżej swojej bramki, co z kolei stworzy duże przestrzenie pomiędzy liniami do gry dla przeciwnika i bardzo tutaj właśnie istotne jest to, żeby dobrze podejść do zawodników, dobrze się z nimi komunikować.
So what we need to do, what we need to do is to change the players' convictions. So that's why it's so important for us to work the emotions during the training and during the communication in order to change their convictions. I właśnie zmienić ich przekonanie, tak? Zmienić ich postrzeganie danej sytuacji, wlać w nich wiarę, nadzieję, że dany sposób jest skuteczny. So we are about to finish, but with two more examples of the importance of the emotions. And this is another example. So why many teams concede the second goal after conceding the first? This is a situation that happens quite often. Because normally when we concede a goal, our focus is we get sad, we think about the goal conceded, we get frustrated, and then our focus will be this. So we are going to think about we conceded the goal, we are losing 1-0, so we need to score 2, and this will create anxiety in our players. Kwestia kolejnego problemu, dlaczego tak wiele drużyn traci kolejną bramkę po utracie pierwszej. Nie są w stanie skoncentrować się na zadaniu, tylko myślą o tym, co się wydarzy dalej, są zaniepokojeni, nie są pewni siebie. And then we ask our coaches, what do you do in this kind of situation? If we concede a goal, if we conceded 2 goals immediately, what do you do? And our coaches, when we were talking with the coaches said, yeah, I talk with them, I say for them to relax because they need to relax, everything is going to be fine, and we need to keep pushing in order to score goals. So imagine if you have that kind of speech with the players, it's the same as for you to say to an hypochondriac when that person is in the hospital, saying, no, everything is going to be fine, you are not sick, it won't be anything serious. Imagine the reaction from that person. The person is going to be extremely stressed, extremely anxious, and the result of that won't be anything good. I takie pytanie też zadajemy trenerom, czy należy zadać trenerom, jak oni reagują w sytuacji, kiedy ich zespół traci bramkę. I często pada stwierdzenie, ok, nic się nie stało, gramy dalej. To jest tak jakby powiedzieć osobie chorej, leżącej w szpitalu, że wszystko jest ok, wszystko będzie dobrze, a to może powodować jeszcze większy stres, jeszcze większe zaniepokojenie. Yeah, so in this kind of situation we need to use a strategy both in the communication to talk with the players before the session, but especially in the training session to anticipate these kind of situations. And is a technique that we call, for example, reframing. And this means that we need to focus on something else than that. And for example, something that we can create with our players is that in the next 5 minutes we need to shoot to the goal 5 times. So what is going to happen is that the players immediately are going to forget that they conceded the goal and they are going to focus on the next objective. By focusing on the next objective, they just start to perform and start to develop the game that we want without thinking about the episode that happened before. By przygotować na to zawodników, to nie czas jest na to w meczu, ale przede wszystkim w procesie treningowym i technikę, którą używamy, którą stosujemy, to jest przeniesienie uwagi na inną rzecz, to jest określenie innego celu po tym, jak w tym wypadku straciliśmy bramkę, czyli na przykład by oddać określoną ilość celnych strzałów na bramkę przeciwnika, by w ogóle odwrócić uwagę od tego, co się przed chwilą wydarzyło. So here we are going to see an example of Mourinho. That was his first match. It's not over. 2-0 in the Premier League is not the result. Until now, Tu jest przykład Mourinho w jednym z meczów i sytuacji prowadzenia 2-0 po pierwszej połowie. Every set piece against us is a moment of fear. And you resolve the moment of fear with concentration, with communication. You are not going to concede a fucking goal in a set piece. So the question is exactly this. He was leading 2-0
why he was talking about set pieces? Because he was working, he was using the strategy that we were talking before. The players winning 2-0, the players are going to be overconfident. So they go to the match and they will think that no, the match is solved, the match is easy for us, so we just need to play at 80%, 70%. What can happen? They can concede a goal and then the game is going to be hard. So Mourinho immediately felt that the players are going to be overconfident, so I need to use a technique for them to refocus and to think about what they need to do after and not thinking about the result. And this strategy was to talk about set pieces so the players can focus on something else than in the 2 goals scored. W takiej sytuacji może wydawać się, że zespół ma łatwo, prowadzi 2-0 i dlaczego Mourinho mówi o stałych fragmentach gry, na tym się koncentruje, po to, żeby właśnie odwrócić uwagę od wyniku, od tego, żeby zawodnicy już nie czuli się komfortowo, tylko żeby skupić ich uwagę na czymś innym. That's all. Not on that. I to z naszej strony wszystko, jeżeli chodzi o przedstawienie elementów, które Tomas wdrożył przez pół roku w Akademii Widzewa, czy jego podejścia do piłki, jego treści też, które przekazywał w trakcie warsztatów szkoleniowych z trenerami, czy w trakcie codziennych spotkań, w trakcie obserwacji tych treningów, w odniesieniu również do tego, jakie miał doświadczenia, czy w Portugalii, czy w Norwegii, gdzie pracował. Jeżeli są jakieś pytania, to z przyjemnością postaramy się odpowiedzieć. The question about cooperation with other clubs, because we cooperate with some clubs from the region. Is it possible to have any cooperation with Portuguese club for Widzew? Well, we are open. Or we are too far away from No, we are open all the time to cooperate with every single club, because we believe that a part of the development of the coaches and players, it's the communication and the discussions with other coaches with different perspectives, different ideas. So we are always open to cooperation with different clubs. But that's not my part and my job. So, but in everything that I can help. Oczywiście Tomas bardzo chętnie pomoże w takich aspektach, natomiast to oczywiście nie jest jego rola w klubie, ale mówi, że Portugalczycy też są na takiego rodzaju współpracę otwarci w kontekście wymiany doświadczeń, wymiany myśli. How many coaches do you need to realize the training in an optimal way, and do we have this amount of coaches in Widzew? Yes, it depends. It depends on the group. The demandings from the under 12 and under 13 is not the same as the B team, because right now we have a group with a lot of players on the B team and under 19 and under 12. Normally we have a bit less because they don't play 11 aside. So normally ideal we try to have all these in every session. From 3 to 4 coaches, including the keeper coach, and for that we managed to realize the training sessions without any problem. If for instance we now, for example, in these Corona times, we had unfortunately some situations that we had less coaches. We need to adapt to the kind of situations. Like the training, we want to prepare our players to adapt to the match. As coaches, sometimes we need to adapt as well to the different kind of situations. So that's our job as well. Jest to oczywiście uzależnione od kategorii wiekowej, o jakiej mówimy, bo patrząc na zespół rezerw, gdzie tych zawodników jest zdecydowanie więcej niż w pozostałych grupach, to wiadomo, że również potrzeba większej ilości trenerów niż na przykład w kategorii U12, która jeszcze nie gra
11, więc siłą rzeczy liczba zawodników jest troszeczkę mniejsza niż w innych kategoriach wiekowych, natomiast 3-4 trenerów pozwala w optymalny sposób przeprowadzić jednostkę treningową, oczywiście zawierając w tym trenera bramkarzy chociażby, czy trenera przygotowania motorycznego. During the process, do we give opportunity to the players to decide together with us about the solutions, or to give them responsibility about these solutions? No, sure. They are an essential part of the process because we don't play; they play. So again, as we were talking, a part of our job is to convince the players, and of course, to convince the players, it's always easier if they are on our side. And for them to be in our side, they need to feel involved in the process. So they are a part always involved in the process. And sometimes we discuss even, let's say, for example, set pieces with them. It's something that we try to involve our players in terms of their decisions. That we don't influence at all because we want to have creative players, and sometimes we think that decision is the best, but then the player comes with a completely different decision that create a situation of goal. What can we say to the player? We don't say anything because again, they are the responsible to make it work. What we want to define with the players is that, for example, to give a specific example, if the fullback is outside, the winger needs to be inside. That's a principle, and that's a principle that everybody needs to know. What they do when they are outside, again, the ball goes to the fullback is outside, the winger is inside. If the fullback has the ball and if he cuts inside, because it's an option that he has, what the winger needs to understand is that if he cuts inside, I need to go outside. So they are completely free to do whatever they want inside the team principles, because we need to keep the structure of the team. Other than that, they are completely free to find their own options, their own solutions, because they are the guys that are going to develop and to give the results to us. And when I talk about results, not just about the results in terms of score, but results in terms of development. That is the most important for us. Jak najbardziej pozwalamy współdecydować zawodnikom w procesie, natomiast naszą rolą jest przekonać ich do danego sposobu działania. By dać konkretny przykład, to zawodnicy oczywiście poruszają się pośród tych pryncypiów drużynowych, których przestrzegamy. Dla przykładu, jeżeli boczny obrońca jest ustawiony szeroko, to skrzydłowy jest ustawiony bliżej środka. Jeżeli boczny obrońca schodzi do środka, to skrzydłowy powinien wyjść szeroko. Natomiast to, jakie konkretnie decyzje zawodnicy będą podejmować w danej sytuacji, jest już ich inwencją, jest już ich decyzją w oparciu o to, co widzą. In Poland, 95% of coaches they work part-time in football. And do you think that it has an influence on the level, and it causes the lower level in Poland in coaching? No, I don't think so, because in other countries, of course. Because in Portugal is exactly the same. I would say in Portugal I would say more than 95% are part-time coaches. And again, this is a discussion, and sometimes the people say yes, but the level here in Poland, I don't think. I think sometimes the Polish think that the level is low, and I don't think the level is low. Yes, it can be better, but that can be better everywhere. But I don't think it's low. I think the players have a lot of potential. The teams have a lot of potential. What I think is that it's important to keep growing.
and that starts in the training. So that's where I believe that we can improve a bit more. But again, I really don't think, and I'm being completely honest, I don't think that the level is low at all. Odpowiadając, w Portugalii też prawdopodobnie więcej niż 95% trenerów nie pracuje zawodowo w piłce i Tomas nie twierdzi, że ten poziom w Polsce jest niski. Zawodnicy i trenerzy mają już odpowiednie kompetencje, natomiast bardzo ważne jest to, by być konsekwentnym w tej drodze i cały czas ją ulepszać, cały czas wchodzić na wyższy poziom, który pozwoli rywalizować z innymi. Are there any new ideas during observations of training that you would like to implement in your work here? As we presented the idea, our sequence and idea of thinking and working with the coaches was first the potential learning time, and that was the observation that we were doing in the beginning. So create a data of time from the coaches in order for us to improve, because I could just say to the coaches, but in this training you had a potential learning time of 60 minutes without showing him anything. And then he would say, yeah, but that's your word against mine. And we don't want that. So we needed to collect information and data in this case in order to present, and then we could improve. The second observation that we were doing was with the drone that we have been filming, not just with the drone, but with the drone and with camera as well, that we are filming the sessions and observing the specific behaviors from the players. That is the second observation that we are doing. And the observation that we are going to do after, it's to start working directly with the players and with the coaches in terms of feedback. Because sometimes the player is doing something good, but maybe that feedback, without being bad from the coach, can make them be confused. So we need to work this kind of situations with the coaches as well in terms of feedbacks, because once again we want to work all together as a team, as a real team, and for that the feedbacks to the players are essential. So in specifying, so the objective first was the observation in terms of data. The second observation will be was in terms of content of the exercises. So for that, filming trainings, exercises, in order to check the different behaviors from the players in the different positions and in the different exercises. And after that, we are going to the feedbacks, because it's very, very important, feedbacks to the coaches and also to the players. Można powiedzieć o pewnym łańcuchu działań, które trzeba było podjąć i też co powoduje oczywiście kolejne kroki, a więc zaczęło się od tego, że Tomas zaczął gromadzić dane w kontekście efektywnego czasu treningu. Kiedy ten obszar był już na odpowiednim poziomie, to można było przejść do treści treningowych i określonych zachowań zawodnika, spójności tych zachowań w grze. Natomiast kolejnym krokiem będzie informacja zwrotna, którą dostają zawodnicy od trenerów, jak ich zachowanie, jak zachowanie zawodnika było skuteczne, na ile było skuteczne i na ile też może ulec zmianie, poprawie. I tutaj to będzie dyskusja pomiędzy trenerami i też z zawodnikami w kontekście prawidłowości tych zachowań. Yeah, there are big names and big clubs. Yeah. Having such players like Zbigniew Bonik or Józef Młynarczyk, did we think about cooperation with such academies like Porto or Roma? No, again, like we said, we are open for cooperation with everybody.
So we never know in the future can be an opportunity. I don't know, but but it's if it's possible, it would be fantastic for our players and for our coaches. Być może w przyszłości to będzie możliwe, to oczywiście byłoby wspaniałe dla naszych trenerów, dla naszych zawodników, ale też musimy na to pracować. Dziękujemy bardzo za spędzenie z nami wieczoru, wysłuchanie tego, jak pracujemy w Akademii Widzewa, przede wszystkim jaką rolę pełni w niej Tomasa Pereiry jako koordynator metodologii. Ja również ze swojej strony bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.